Witam serdecznie. Czekałem na kogoś, kto na cokolwiek napisze i dlatego do naszej pełni jeszcze mamy pełno czasu. Ona się stanie właśnie chyba zaraz, o której ona jest 22:28. Także mamy czas. Jeżeli ktokolwiek dzisiaj cokolwiek robił, ja specjalnie tego nie powiedziałem w filmie o pełni, dlatego że uważam, że jeżeli ktoś się interesuje w ogóle tym działaniem, to fantastycznie. Z tym, że ta pełnia będzie miała tę kulminację właśnie przez jutrzejszy cały dzień. Czy do zachodu? Nie za bardzo. Ta pełnia będzie jednak miała znaczenie o dużo, dużo silniejsze jak normalne pełnie. W ogóle ostatnio mamy jakiś taki wzmożony system gwiezdny. Tak się układa to wszystko. W dodatku to, co mówiłem na filmie, te osoby, które oglądały, to oczywiście słyszały to, że ten Pluton, władca Skorpiona, gdzie znajduje się nasze Słońce w tej chwili, no, pokaże tego walca, tylko nie tego walca warszawskiego pani Walc, tylko naprawdę rozwalcuje i sporo rozwalcuje. Wszystkie nasiona, które zostały zasiane w naszej świadomości, to wszystko zacznie przepięknie funkcjonować. Najbardziej mnie się podobały dzisiaj te polityczne wypowiedzi przez ten ostatnie kilka dni, a jestem oczarowany, dosłownie oczarowany decyzjami pana prezydenta Trumpa. Po pierwsze, szefem zdrowia ma zostać Kennedy. Człowiek, który walczył cały czas walczył. I co jest najciekawsze, że walczył ze ścianą, walczył z czymś, co nawet sobie nie wyobrażacie, co to, znaczy wiecie doskonale, no bo przecież jak to byście nie wiedzieli, co to jest, ale to nie Stany Zjednoczone. Przecież jego stryjek zginął przecież. Przecież inni, w ogóle Kennedyowie bardzo, kończyli bardzo niebezpiecznie i nawet mówiło się o klątwie Kennedy. W dodatku przeszedł do innej opcji, do innej partii. To jest bardzo ważne. W dodatku jeszcze jedna rzecz, że walczy z czymś, co jest naprawdę przeogromne. Jeszcze raz, wybrany człowiek, który zostanie jakby szefem wojska, który był w tym wojsku, który jest świetnie znany w Stanach Zjednoczonych jako autorytet speakera, człowieka, który opowiada o tym, który był, widział, walczył. To jest majstersztyk. No i wspaniały ten zastępca, człowiek, który ja oglądałem ten jego życiorys, no to jest postać nietuzinkowa. No i najwspanialsza rzecz, jaka może być, Elon Musk, który jest twórcą i z tym przeciwnikiem razem stworzą tą machinę do wydawania pieniędzy na lewo i na prawo. Przecież i to się będzie dziać u nas też. Ktoś powie, że wie pan, to nie ma wpływu. Jak to nie ma wpływu? Przypuśćmy, że przyjedzie taka pani Mosbacher jeszcze raz i zacznie, wiecie jak ona się zachowywała. No więc to Katarzyna Wielka chyba nie była taka dobra jak ona w historii. No więc czy źle? Zrobiła błąd. Oczywiście, że temu TV, chociaż ja bym się mocno zastanawiał, czy ona zrobiła błąd, bo to wylazło. Wiecie, to, co się stało, to, co było, to już za chwilę, dosłownie za moment, odejdzie w jakąś smutną historię.
bo to już się zaczyna, ale to jeszcze się nie zaczyna u nas. No przecież, słuchajcie, jeżeli się mówi, że prąd w Stanach jest, znaczy prąd czy gaz będziemy brać to ze Stanów Zjednoczonych, no jak to nie braliśmy? Przebraliśmy. Cały Szczecin był przecież na to przygotowany. To ten Nord Stream, co przechodził, wiecie, jak nie byliście nigdy na Bałtyk jest płytkim morzem. I tam nie mogły wpływać statki. W dodatku, jeżeli chodzi o te, które przewożą gaz, to są ogromne statki. I one muszą mieć odpowiednie koryta, także to trzeba pogłębić. I przecież było to zrobione. Ta gazyfikacja, to wszystko było to zrobione. Nie wiem, czy to jest, czy to nie jest czasami fikcja, tylko albo rozebrane. I według mnie teraz przebicie Mierzei Wiślanej też było bardzo mądre, bo no słuchajcie, ja nigdy nie byłem wodniakiem, ale moi przyjaciele wszyscy, moi koledzy, większość moich kolegów to wodniacy. I przecież oni pojechali, Rosjanie strzelali do ich żabi i mieli podziurawione, dlatego że chcieli przepłynąć na Bałtyk, chcieli popłynąć dokładnie do Gdyni. I nie mogli, bo Rosjanie tak sobie dyktowali takie, ale to było, słuchajcie, to było ile? No przypuśćmy 40 lat temu. To była głęboka komuna. Wtedy był, tylko ja nie pamiętam, czy Sumiński wtedy był, Sumiński, nie wiem, czy pamiętacie, z takim grubym wąsem, on był chyba w Bosmanacie w Gdyni. Chyba tak mi się wydaje, że chyba on. Albo Jaskóła, chociaż Jaskóła, nie pamiętam dokładnie kto, jak to było, ale ja ich widziałem przecież, i Sumińskiego widziałem, i Jaskółę widziałem, i jeszcze ktoś był z tych wielkich żeglarzy. No nie mówię o tym największym naszym, wiecie, żeglarzu, co płynął dookoła, bo akurat jego nigdy na Optym nigdy nie widziałem, ale teraz jeszcze nie, poczekamy chwileczkę. Coś tutaj piszecie, a ja... No tak, w tej pełni, ta pełnia jest inną pełnią niż te wszystkie inne, dlatego że to jest dobre, dlatego że jest koniunkcja tego Urana z Księżycem i opozycja do Słońca. I to zmienia stany naszej świadomości. To jest, wiecie, czasami jak przeglądam się, jak pracuję, tak jako no, wiecie, oceniam, tak siedzę przy tym kosmogramie, to czasami mnie się wierzyć nie chce, że tak cudowny jest kosmos. Bo to, co się wydarzy za parę, tam, ile mamy? 22:28, no to jeszcze mamy, przypuśćmy, godzinę i 20 minut. To liczmy, że dobrze, trochę mniej. No nieważne. To nie jest prawda, że to jest tak. Nie. Nie liczcie na to. Tego trzeba przestrzegać. Ale już czujemy na jakieś, to zależy, czy bawimy się czy z Księżycem, czy bawimy się z Uranem. Na Urana w ogóle nie można liczyć. Nie liczcie na to, że Uran się wam pokaże. Jedyną taką prawdziwie, naprawdę taką planetą, która wam się pokaże, to jest Saturn. Saturn akurat robi w sekundę. W sekundę, tak jak powinno być. Jak macie urodzeniowy kosmogram i obserwujecie Saturna, to po Saturnie i pilnujecie tego Saturna, to ten Saturn wam pokaże, czy jest dobra godzina. Autentycznie, tylko też, że to trzeba umieć zrobić i to jest trudne do zrobienia. Z tym, że nie co do minut. I to jest najtrudniejsze. Dlaczego? To jest, powiedzmy, że przekleństwo kosmogramu. By można było tak powiedzieć, dlatego że tak.
Są ludzie, którzy żyją tylko i wyłącznie na tranzytach. I żyją tylko i wyłącznie tranzytem. Są ludzie, którzy żyją tylko i wyłącznie progresjami. I są ludzie, którzy żyją na progresjach, na progresywnym kosmogramie i tranzytowym. Czyli mamy 3 rodzaje. I nie wiecie. I może coś się wydarzyć w trakcie życia, wam może zmienić. To jest tragedia. To jest tragedia po prostu dla astrologa. Ja jednej rzeczy nie znoszę. Tych pisemnych kosmogramów, które są te wydruki. No, nie wierzę tym wydrukom, po prostu nie wierzę. To, że tam jest to napisane, nie. Dopóki się nie pracuje z człowiekiem, tet nie słyszy go się, nie rozmawia się z nim o pewnych rzeczach, tam sytuacjach, to nie wiemy, jak naprawić ten kosmogram, jak zbudować go. Przecież to nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu, że was. Nie ma tutaj tych osób, bo to, co zawsze mówi, co będę się chwalił. Nie. Jest tak, że po prostu dokładnie co do minuty, co do działań pewnych, ale to jest naprawdę trudne. Naprawdę to jest trudne. To trzeba się tego mocno, długo, cierpliwie uczyć. Naprawdę. A najbardziej obserwować nie siebie, przestrzeń, jak zachowują się masy, jak zachowują się ludzie. Ja pamiętam, kiedy powstała ta nagonka na nas wszystkich. I co najgorsze, że są ludzie, którzy są klakierami. I dali się ludzie wpuścić w maliny. Teraz, chcecie jeszcze raz się wpuścić w maliny, bo będą próby. I dziwię się, nie dziwię się, w tej chwili najbardziej mi się podoba, że wszyscy będą tacy jak prezydent Trump. To jest obłęd, po prostu aż nie wierzę, po prostu, a co w tym Trumpie takiego jest? Nic. Oprócz tego, że on jest showman, że on jest człowiekiem, który zdobył pieniądze, nieraz bankrutował i to, że pociągnął Stany Zjednoczone, bo jest taki jak oni. Jest taki sam jak wszyscy. I że nie wstydził się kłamać, nie wstydził się pomylić, nie wstydził się niczego. Zrobiono mu tysiące spraw, robiono z niego szmatę polityczną pod każdym względem. I teraz ktokolwiek się będzie z nim równał, chyba tylko ci, którzy w tej chwili siedzą w tych więzieniach politycznych. To oni się mogą równać. Przecież jego ten doradca coś tam to dopiero teraz wyszedł. Jak się czują ci sędziowie? Jak się czują ci wszyscy? Jak się czują ci nie mówię o tym z Florydy, senatorze, ale też zrobiono z niego jakąś taką ofiarkę i z wielu zrobiono ofiarkę. Przecież popatrzcie sobie. I teraz upodabniać się. Jak można w ogóle coś takiego wpaść na taki pomysł? Ja wczoraj mówiłem, czy przedwczoraj mówiłem też o tym podobieństwie do aktorów, do takiego kopiowania. To trzeba być dzieckiem, po prostu dzieckiem. Ja jestem sobą i absolutnie się do nikogo nie upadabniam. Po raz pierwszy z takim czymś się spotkałem, słuchajcie, tutaj był w Łodzi taki butik powstał, jeszcze jak butiki nie były modne, ale butik był, nie pamiętam nawet jak ta dziewczyna się nazywała, ona była taką projektantką powiedzmy. Wiem, że jej ojciec był architektem, ale nie jestem pewien, czy to jest kawiarkę. Nie wyłączyłem kawiarki. Jak jest. Płuczę się. I ta dziewczyna, tam wszedłem do tego butiku i ona mówi, że coś tam, ja tak mówię, że nie, wolę coś takiego zupełnie innego, takiego coś. Ona mówi coś niepowtarzalnego i pokazuje mi skórę, taką skórzaną kurtkę i mówi, taką nosi, nie wiem kto, ktoś tam na filmie z polskich aktorów. Ja mówię, wie pani, ale tu ja jestem. A ja nie będę nosił po kimś kurtki.
bo nie. Bardzo chętnie upodabniam się do kogoś, na przykład w modzie. No wiem, że jest moda retro, jest taka. Dzisiaj też sobie przygotowałem już garnitur na jutrzejszy teatralny do teatru, bo sobie nie wyobrażam, że pójdę jakoś tak, wiecie, wulgarnie ubrany. Nie znoszę tego, jak też przychodzi w jakimś takim, no wiecie, no, nieodpowiednio ubrany. Nie. Trzeba szanować tego aktora, trzeba szanować to miejsce, to jest świątynia, która jest bardzo ważną świątynią. Tam można bardzo dużo przekazać. No trzeba przejść. Inaczej się chodzi do operetki, inaczej się chodzi do Teatru Wielkiego, czy do opery, inaczej się idzie a w dodatku to jest Teatr Jaracza, który jest moim ulubionym teatrem i to jest taki teatr naprawdę z tradycjami, gdzie ja miałem, bo ja wiem, z 5-6 lat już tam chodziłem na scenę, za scenę chodziłem, bo tam grała moja koleżanka, koledzy moi grali tam w tych różnych tam krasnalkach, nie krasnalkach, tam środka tych iluś tam krasnalków, tam mnóstwo było tych bajek takich, których wystawiano wtedy, przynajmniej mnie się tak wydawało. Ale przynajmniej w tych okresach świątecznych, dzisiaj nie wiem, czy tak jest, ale wtedy to był taki bardzo, może dlatego, że byłem w tym środowisku, gdzie dzieciaki, ja nie występowałem, nie lubiłem tego, nie na scenę, ja dopiero pokazałem się po raz pierwszy w momencie, kiedy no była astrologia, już wtedy, tak, wtedy mogłem cokolwiek, no i to też było, przełamać to, że ja mogłem mówić, a już najbardziej jak to do telewizji poszedłem, inaczej tutaj miałem ten program telewizji, mam go nagrany jako ten pierwszy raz, po prostu, ale przełamałem się, tego się można nauczyć, można się tego nauczyć, ale to jest, ja zresztą ten stres znam i zawsze mam stres. To nie ma tak, że ja nie mam stresu, nawet dzisiaj, przed chwilą miałem stres. Najgorsze co powiedzieć, robi się taka tak zwana próżnia umysłowa. Mimo to, że się wie, co się będzie mówić, to jednak czasami, dlatego też tam jak słyszę to halo, to właśnie sobie układam to wszystko, co mam powiedzieć, jak mam się zachowywać i o czym tu mówić. Bo niektórzy no nie wytrzymują tego mojego przechodzenia z tematu na temat. A dlaczego przechodzę z tematu na temat? Ponieważ niektóre tematy lepiej zostawić. Lepiej zostawić po to, żebyście sobie dopisali, doszlifowali albo następnego dnia, albo na przykład za rok powtórzyć ten temat. To są takie tematy. Naprawdę, mimo to, że jest, ale no cóż, tak? Lepiej zostawmy to, bo albo niektórym się wydaje, że wszystko wiedzą na ten temat i tak sądują. Czy powie, czy nie powie. Po co? Nie ma sensu. Są od tego specjaliści, którzy opowiadają na ten temat. Bardzo często zaznaczam tylko ten temat, ponieważ ten temat mnie interesuje. Na przykład ostatnio bardzo modne są te tematy w pewnych środowiskach, oczywiście UFO. No ale jest to temat rzeka. Jest to temat tak ogromny i możemy się z tymi ufologami spotykać i za każdym razem to będą inne doświadczenia. A w dodatku wy macie doświadczenia. Ja spotkałem się na tych targach niezwykłości z 6 osobami, które miały bliskie spotkanie. Ale czy one tu przyjdą, czy one będą chciały o tym opowiadać? Wątpię. Stąd z tymi 3 osobami mam kontakt taki rzeczywisty. Rzeczywisty, spotykamy się. Najbardziej w łódzkim Domu Kultury. Ktoś się pytał, jak będzie z tym festiwalem, tak? Tym, o medycynie. Nie, to będzie w internecie. To ja podam link, to absolutnie nie w żadnym tym, tutaj pomiędzy świętami, bo tam się ktoś pytał. Nie, to jest wszystko w internecie będzie. Ja podam dokładnie, bo jeszcze nie wiem, jak to będzie, czy w ogóle dojdzie do tego. Ja bardzo bym chciał, żeby to doszło, bo no, chciałbym, nawet nie wiem, czy nie poproszę
organizatora, żeby to zrobił jakoś tak bardziej poważnie, bo to jest w pewnym sensie no, dobre podejście. I nie wiem, czy czasami nie zaproszę koleżanki, która no nie ma takiego sprzętu, jaki ja mam, żeby można było, to no, trzeba mieć ten sprzęt, albo przynajmniej dobry laptop, no i w laptopie ustawić sobie, tak też, albo przez telefon niektórzy to robią. Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, ilu będzie wykładowców. Na razie wiem, że będzie ten jeden mój kolega, który jest no, w swoich dziedzinach, bo tych dziedzin to on ma 3. One są wszystkie, zazębiają się z sobą, ale nie chcę teraz mówić, bo nie wiem, którą on wybierze. Ale mam nadzieję, że taki nasz znajomy lekarz podejmie też tę dyskusję. Potem jeszcze kilka osób bardzo bym chciał, żeby były, dlatego też mnie zdziwiło, dlaczego tutaj ktoś napisał o panu Tarczyńskim, że jest konowalem. I tak nic więcej. Dlaczego to powiedział? Bo Konowal to jest lekarz. Nie rozumiem za bardzo, dlaczego tak powiedział. Czy dlatego, że czy chodziło mu o leczenie tej struktury teraz, czy faktycznie, no bo on pracował przy egzorcyście świeckim. Ja poznałem egzorcystę świeckiego, to już nawiązując do tematu, z Krakowa, Jana Pawła. Słuchajcie, ja byłem zaskoczony, że w ogóle coś takiego w ogóle, że jest, że ja nigdy się nie spotkałem z żadnymi takimi rzeczami. Ja dopiero wtedy, jak wszedłem w tą astrologię, to o tych egzorcyzmach usłyszałem, a w ogóle nigdy. Zwróćcie uwagę, że w tej chwili księża, przynajmniej tutaj, w mieście Łodzi, i salezjanie, i jezuici, i ksiądz tutaj w tej mojej parafii, odprawiają małe egzorcyzmy przy na przykład chrzcie, czy przy komunii. Nie wiem, nie byłem przy bierzmowaniu, bo nie byłem przy bierzmowaniu, czy teraz jest. I w niektóre święta też są egzorcyzmy odprawiane. Nigdy tego nie było. Teraz pamiętam, kiedy byłem na takim spotkaniu i właśnie ojciec Kozłowski odszedł od nas i mówi, że musi uciekać, ponieważ ja nie wiem, czy niektórzy nie wiedzą, kto to jest ojciec Kozłowski. Ojciec Kozłowski jest to jezuita, który prowadził te msze uzdrawiające u jezuitów na ulicy Sienkiewicza. Tutaj na te msze się odbywają nadal, ale on był jakby autorem tych uzdrawiających mszy, jednym z, bo tam chyba było więcej brało ojców chyba udział. Między innymi mogliście słyszeć o ojcu Miecznikowskim, ale ojciec Miecznikowski to był od Solidarności, a ojciec Kozłowski właśnie był od takiego uzdrawiania i duchowości. Był wykładowcą, wspaniałym wykładowcą, nieraz byłem na jego wykładach, bardzo lubiłem te wykłady po pierwsze. I to były wykłady naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I ojciec Kozłowski w pewnym momencie odszedł od nas. I właśnie był egzorcystą. I w grupie katechumenackiej, która była chyba 11-letnia ta grupa, 11 lat miała chyba ta grupa, tak ojciec opowiadał. Ten człowiek, który prowadził tą grupę, wcześniej miał odloty, przeszedł na stronę zła. I po 11 latach już poprawy w tym katechumenacie nie poprowadził, tylko 11 lat nie wydawał się i poprowadził tą grupę właśnie w stronę zła. No i właśnie ojciec Kozłowski odszedł, gdzie moja córka go uwielbiała. Zawsze, ponieważ była dzieckiem jeszcze wówczas, zawsze jak ojciec przechodził, zawsze pogłaskał ją po głowie, że ona wiedziała. Mówi, tata, dlaczego? A ja mówię, no, bo cię lubi.
I to było takie charakterystyczne dla środowiska dziecięcego, że ojciec zawsze przytulił dziecko, coś tam. I potem brakowało. Już w tej chwili są tacy ojcowie, ale ta duchowość była w tym kościele bardzo ważna. I w tej chwili też odbywają się zawsze w ostatni poniedziałek miesiąca te msze. I to z całej Polski zjeżdżają ludzie i faktycznie ja powiem szczerze, nie byłem nigdy na takiej mszy, dlatego że się boję. Nie lubię takiego zgromadzenia ludzi w kościele. Ja lubię być sam w kościele. Ja lubię być tam, gdzie nie ma ludzi. Ja najchętniej bardzo, ja nigdy nie wchodziłem, przełamałem ten taki dziwny, wiecie gdzie? W Oliwie. W Oliwie na koncertach. Przychodziłem na koncert, jeszcze wówczas nie były płatne te koncerty, ale to tam w ogóle nikt nie wyganiał z tego kościoła, bo dzisiaj to różnie bywa. Ale i przez przypadek zupełnie zostałem w tym kościele. Sam zupełnie. Ktoś chodził, coś chodził, nagle nie wiadomo skąd. Cisza w tym kościele, tylko ja. Zamknęli drzwi i był koncert. Okazało się, że były mikrofony, że było wszystko poustawione i ja byłem w tym na tym koncercie. Ten koncert się skończył, to było dla chyba Polskiego Radia albo czegoś takiego. I potem nagle ten cały tłum dosłownie dookoła. Ja nie mogłem wyjść z tego kościółka, tam z katedry oliwskiej i zostałem. Po raz pierwszy po prostu było mnóstwo ludzi i ja w tym kościele jakoś się opanowałem, ale naprawdę nie mogłem wyjść stamtąd. Nie było możliwości. Tyle ludzi weszło. I od tego momentu przestałem się jakby, powiedzmy, że lekko bać kościoła i tłumów ludzi. Ale jak są jakieś takie potężne święta, niechętnie. Niechętnie, tak. Nie lubię być na jakichś takich zgromadzeniach, tak byłem na pogrzebie ojca Popiełuszki na przykład. Teraz, że to było już honorowo, to trzeba było tam pójść. To nie ma mowy o tym, że nie pokazać się tutaj tym wszystkim panom w niebieskich mundurkach i nie tylko, i popatrzeć, kto tam jest z panów bezpiecznych tak zwanych. I to trzeba było sprawdzić. Tak się przyglądam tutaj, jak to wygląda, ale tak pomału zbliża się już. Mamy tylko paręnaście minut, ile? 58 mamy. Tak? Zaraz zobaczymy. A nie, tutaj nie mam. No szkoda. Jak to jest? Aha, no tak, 24 i 24. 24 stopnie, patrzcie równiutko co do joty. Nawet nie zwróciłem uwagi na to. I tak, świetnie jest. Skorpion, Dłada, Lwa. Słońce, Księżyc, Byk, Dłada, Wodnik. Czyli naprzeciwko. Fantastycznie. Opowiemy sobie za chwileczkę. I właśnie ja nie lubię takich rzeczy. Po prostu jakoś tak, jak są jakieś takie, nie uciekam. Mam swoich kilka takich miejsc, gdzie lubię, no właśnie Oliwa w Gdańsku, potem w Gdyni jest taki kościół franciszkanów, w Sopocie lubię bardzo ten przy Monte Cassino, ale rzadko tam wchodzę. Raczej kiedy nie ma ludzi, to tak. Ale u nas jest głupi zwyczaj zamykania kościołów, kiedy nie ma mszy. Jest to od niedawna, nie wiem dlaczego tak. I to samo, słuchajcie, jest w Austrii. W Austrii na przykład są kościoły, które na przykład tam, gdzie ja mieszkałem, w Baden, no to kościoły cały czas zamknięte. Niektóre tylko dni otwarte, jak tam ksiądz przyjeżdżał.
Nigdy nie byłem w tym, znaczy byłem w tym tam, ale w środku nigdy nie mogłem trafić na ten kościół, mimo że mieszkałem w Baden, mieszkałem przez 3 lata. Także bardzo byłem zdziwiony w ogóle austriackimi, no i tam w ogóle byłem zdziwiony całym tym. Z kolei na Litwie zawsze było otwarte kościoły. Zawsze na Litwie, jak byliśmy na Litwie, czy w oblasti kaliningradzkiej nie było kościoła. Tam, gdzie ja mieszkałem, tutaj w Tylży, czy w Sawieckoje, nie było. Cerkiew była. Ale też nie wiem gdzie, bo akurat tak się stało, że z tym księdzem prawosławnym spotykaliśmy się gdzie indziej. Dokładnie w teatrze, żeśmy się spotykali i tam rozmawialiśmy na różne tematy związane. Przede wszystkim mnie interesowało, jaka jest duchowość Rosjan. Jak Rosjanie podchodzą, no bo to po rewolucji, tak, po pierestrojce, jak oni podchodzą, ale oni jednak zachowali bardzo dużo w tej swojej duchowości, tylko oni są inni. Oni troszeczkę inaczej podchodzą do tego. Może przez komunizm, a też możliwe, że przez swoje jakieś takie dziwne zachowania. No nie będę wstawał, ale to mi się nie podoba. No tak, wypaliła się świeczka. Takim czymś. Nie pokazałem. Ona się długo faktycznie paliła, ale ja zapomniałem, bo robiłem pewne rzeczy, a nie lubię bez świeczki robić. No wiecie, co robię, ten film. Musi się to palić. No i właśnie wygasiła się. No to już możecie sobie obliczyć, ile trwało robienie tego filmu i tego wszystko, bo niedawno było osadzone. Tak co ja tam widzę. Dobrze, teraz sobie przejdziemy do tego naszego wspaniałego, co tu ukrywać, kosmogramu, który dopiero będzie. Bo tak wygląda zegar oczywiście. Macie tutaj zegar, ale to nie jest istotne. Wolę co innego i wolę zupełnie inaczej to pokazać. Dobra, już mamy. I teraz zobaczcie. Akurat nie wiem dlaczego tutaj mam. Aha, no tak, dobrze. Tutaj mamy tą koniunkcję Księżyca z Uranem. I zobaczcie, to jest Polska. By wydawało się, że ta koniunkcja, no, tak w sumie ta koniunkcja, czy ma wpływ na Polskę, czy też nie ma? Czy jest ważna dla naszego kraju, czy też nie? A więc proste pytanie. Jest ważna, czy nie jest ważna? Ta koniunkcja, no faktem, że występuje tutaj z Wenus. Tak, blisko Wenus jest Księżyc i tutaj jest ten, po drugiej stronie Słońce. Oczywiście wiemy, że Wenus jest taką sprzyjającą Plutonowi, no to wiemy, no tutaj to by było coś tam, jak się przyglądamy, czy ma coś wspólnego, czy nie. Dobrze. A trzeba brać pod uwagę, że jeżeli interpretujemy, to robimy wszystko pod kątem prostym. I teraz zobaczcie, jeżeli jest kąt prosty, to mniej więcej tutaj wypadnie. Więc bardzo blisko ta koniunkcja jest osi. Tutaj pod wpływem ascendentu i tutaj tej linii, to właściwie prawie jest parę minut. I to jeżeli do 10 stopni to wliczamy, bo tak to tutaj to jest troszeczkę więcej. Ale tutaj jeżeli będzie, to będzie gdzieś około 9, 8, nie będziemy wyliczać, ale mniej więcej blisko. Czyli tutaj ta pełnia ma bardzo dużo wspólnego, krótko mówiąc, z naszym istnieniem. To jest podstawa jakby naszego istnienia i działania. I teraz co to oznacza? Jeżeli mamy w takim momencie Księżyc uruchamia Uran automatycznie, bo jest światłem. To nie jest tak, że Uran uruchamia. I Uran to jest intuicja.
Przecież mówiłem wam od początku, że Polska będzie brała bardzo duży udział w tym wszystkim, co się dzieje. Wczoraj mówiłem wam, nie wiem czy przedwczoraj, czy wczoraj, już po prostu za dużo mam pracy, także naprawdę nie dziwcie się, że troszeczkę tracę jakby rachubę, bo robię to i to sporo tego i po prostu nie pilnuję tego. Nie mam zapisków jakichś, nie chcę tego na razie prowadzić, ponieważ jest mi to niepotrzebne. A w dodatku, jeżeli ja zawsze te zapiski robić, to musi być ktoś, kto będzie korygował, to poprawiał, czy będziemy tam konsultować się. Na razie pracuję sam i nie mam zamiaru, na razie jutro będę negocjował właśnie takie sytuacje, żeby rozpocząć taką pracę archiwistyczną w tej astrologii, żeby to wszystko miało ręce i nogi, czyli program, normalny program. Zobaczymy, jak to wyjdzie w offsetce, no bo to musi się stać, kiedy zaczniemy pracować już tak naprawdę. Ale jeszcze mamy czas, jeszcze ja muszę się tutaj być pewien to, co robię. No ja jeszcze nie jestem pewien, jakbym to rozebrał, całe towarzystwo, to znaczy te kamery przeniósł tam gdzieś, jakby to wyglądało, jak to będzie. Tutaj jest problem. No niby nie, niby tak, ale nie wiem i nie za bardzo coś próbowałem tam zrobić pewne rzeczy, nie za bardzo mi to pasuje. Musi przyjechać Dawid, musimy to zrobić. Kolegi nie mogę zatrudnić drugiego, dlatego że on pisze tą pracę magisterską, inżynierską, tak, pracę magisterską i nie chcę mu zawracać głowy, bo po prostu to jest, uwielbiam go, dlatego że no, traktuję go jak no powiedzmy, no nie można powiedzieć, że jak syna, bo to nie, ale traktuję go jakby był w rodzinie, bo w pewnym sensie jest. No więc niech zrobi najpierw tego magistra i go wtedy tam poproszę o niektóre rzeczy, bo już go prosiłem, ale były wakacje, ale po prostu on wyjechał wtedy dosyć daleko, nie było możliwości. Z kolei tego drugiego kolegę od transmisji, to będę prosił, ale to on zupełnie o co innego, to z Tadeuszem, już pan Tadeusz pilnuje tych rzeczy, żeby to zrobić. No i potem następnie Dawid jest, który przyjeżdża z Warszawy, ale ja wolę Warszawę zostawić sobie i w Warszawie robić te transmisje, jak jestem w Warszawie. I będziemy tak robić, że po prostu będziemy w Warszawie robić, jeszcze dojdzie Kraków na 100% i prawdopodobnie Gdańsk dojdzie. Zobaczymy, czy to jest, no i chyba Poznań. Zobaczymy, czy Poznań da się złapać na to, czy się nie da złapać, może będziemy robić równolegle, zobaczymy jak to będzie. No i teraz przyglądając się temu wszystkiemu, jeżeli mamy Księżyc, wiemy, że w takim społecznym układzie Księżyc reprezentuje ludzi. Jeżeli teraz Księżyc jest na samej górze, to znaczy, że ludzie mają prawo żądania, rządzą. No i jesteśmy przed wyborami, przed takimi rzeczami faktycznie, że propaganda, czy na przykład chociaż macie Republikę, telewizję Republikę, która właśnie tak wyrosła z niczego i zaczyna pokazywać te błędy, które robi telewizja, te wszystkie inne telewizje. No i między innymi upadło TVN przez nich. Tak? To nie dlatego, że ludzie uciekli czy coś, tylko zaczynają po prostu kłamać, oszukiwać, czy na przykład robić na swój strój, co jest bardzo brzydkie, że tak się robi, że dziennikarz tak robi, to jest po prostu niezbyt eleganckie. Tylko jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo irytuje, bo to może, nie wiem, czy wiecie, na którym miejscu jest dziennikarstwo u nas w Polsce, a jest jedna uczelnia, gdzie dziennikarstwo jest traktowane prawie w rankingu na 3. miejscu w świecie. I teraz was zaskoczę, to jest u ojca Rydzyka. Dziennikarstwo tam, tej szkoły w Toruniu ma bardzo wysokie notowania. Tam jest bardzo dużo dzieci z Białorusi, tam jest bardzo dużo dzieci na przykład z innych krajów,
z Litwy, z Estonii, z Łotwy i właśnie studiują tam. I to jest naprawdę bardzo dobra uczelnia pod tym względem dziennikarskim. I wszyscy oni, wychodząc po polskiej szkole, mają od razu pracę, tylko muszą się zdecydować. I słuchajcie, bardzo dużo tych no, w pewnym momencie, bo ja mówię teraz nie, ale spotkałem w stacjach londyńskich, telewizjach różnych, ale londyńskich. I co najciekawsze, że to były stacje na przykład sponsorowane przez Arabów. I byłem bardzo zaskoczony, że chłopak po tej szkole pracuje w stacji arabskiej. A on mówi, a dlaczego nie? Mówi, a co za różnica? Wyznanie tutaj nie bierze udziału. No więc słuchajcie, naprawdę jest to szkoła o renomie takiej. Lekko zaskoczony jestem, bo no nie myślałbym, że w Polsce akurat, no rozumiem, Wydział Włókienniczy w Łodzi, który był, bo nie wiem, czy jeszcze nadal jest, na Politechnice Łódzkiej, no i Bielskiej. Tam były wydziały włókiennicze, że były takie, robiły najlepszych włókienników na świecie, no bo właściwie to były chyba tylko jedyny na świecie włókiennictwa. Chyba gdzie indziej nie było włókiennictwa. Może we Włoszech były jakieś takie, ale też chyba nie włókiennictwa. Tak, no więc to jest takie troszeczkę zaskakujące, że my tutaj w takim dziennikarstwo, bo za moich czasów najlepsze dziennikarstwo to było w Szwecji, w tej królewskiej szkole w Sztokholmie. Tam było najlepsze dziennikarstwo za tamtych czasów. Miałem 2 kolegów i 1 koleżankę, która skończyła, znaczy w trójkę oni skończyli, tylko byli na różnych latach i nie znali się. Ale faktycznie miałem tych 3, znaczy tych 2 kolegów. Ci 2 koledzy, jeden jest w Kalifornii, a drugi jest w Nowym Jorku, ale co z nim nie wiem. Straciliśmy kontakt, właściwie straciliśmy kontakt, kiedy wyjechał z Polski i tam zaczął studiować. To było troszeczkę szokiem dla nas. Nie wiem, jak to się stało, jak to działało. On był takim bardzo mocnym harcerzem, naprawdę takim działającym harcerzem i wyjechał i okazało się, że jest w Szwecji, że studiuje tam dziennikarstwo. No, dla mnie to było troszeczkę, wiedziałem, że to jest najlepsze, ale że tutaj u nas w Polsce jest to dziennikarstwo, bo no skąd te wzory, tak? No ale już zostawmy to. I teraz, jeżeli mamy tutaj ten księżyc i ten uran w koniunkcji, to ten księżyc z tym uranem daje troszeczkę intuicji. On daje takie też nagłe sposoby. W dodatku w opozycji do Słońca, on troszeczkę inaczej się zachowuje wtedy. Wtedy ten księżyc daje taki carte blanche. Dlatego też społeczeństwo w tym momencie, pamiętacie, jak wyglądał marsz tak 11. No to jest właśnie to, że było mnóstwo ludzi. I zwróćcie uwagę, ja nie mam telewizji, także nie umiem odpowiedzieć, czy telewizja pokazała ten marsz rzetelnie, czy też nie. Zobaczcie, jak się obróciło przez tego urana narracja. Już przecież z tymi marszami były kłopoty. I tak tutaj były prowokacje. Układano tą... W ogóle zwróćcie uwagę, że od tego momentu, kiedy zadziało się tak, jak jest, weszły te dziwni ci ludzie, to zrobiono przy chodnikach kostkę. Rozkłada się na chodnikach tą brukową, taką malutką, tak żeby ją wyrwać chyba i wrzucać. A teraz przecież wzdłuż tych tras co kilka metrów ktoś układa tą kostkę. I są zdjęcia, są filmy na ten temat pokazane. I to nie było użyte. No więc te prowokacje, a przecież znamy te prowokacje, i to, co mówiłem przed ambasadą radziecką, co widziałem na własne oczy, podpalenie tego śmietnika, tylko nie zwróciłem, no nie miałem kamery, bo to nie były te czasy i nie miałem tych wszystkich na przykład rejestratorów nawet nie popatrzyłem na to zupełnie normalnie, no cóż, tak, ktoś sobie śmietnik podpalił, to sobie podpalił.
Nie przyglądałem się nawet tym osobom, co to były za osoby. Zresztą, czy bym je rozpoznał, też ja byłem z odległości, bo ja byłem 150 metrów, może nawet, no może bliżej. Ale takie rzeczy się dzieją. I teraz, jeżeli patrzymy na to słońce, tak, i patrzymy na to słońce, które jest, jakby nie było, w dładzie lwa, kiedy my mamy ascendent lwa i mamy tego Plutona, a w dodatku Pluton tranzytujący będzie dążył do opozycji z Plutonem polskim, czyli mamy czas, i on będzie dążył do tego, żeby tutaj Polska tak się troszeczkę ogarnęła. Jeżeli to wszystko się zacznie dziać, to będziemy czuć. Będziemy czuć oczywiście, że tak, tylko przed nami wybory. I teraz proste pytanie, ponieważ przygotowuję sobie te życiorysy. Słuchajcie, naprawdę jak do tej pory nie widzę nikogo. Nie widzę nikogo. Może w momencie, kiedy zaczną opracowywać te kosmogramy, to naprawdę no, jest tutaj, no może ktoś się wyłoni, tak, wtedy pan Bosak wyłonił się te 3 lata temu, czy 2 lata temu, nie pamiętam kiedy to było, ale jest tutaj film o tym, jak z Tadeuszem rozmawialiśmy i mam nadzieję, że z Tadeuszem będziemy dalej dyskutować nad tymi nazwiskami, te, które osoby będą. Też czekam na to, kiedy oni wyszczelą i nie wiem, czy PiS jeszcze wyszczelił, czy jeszcze nie wyszczelił, to nie wyszczeliło, ale to podejrzewam, że to będzie jednak pan Tusk będzie kombinował, chociaż nie wiem, po ostatnich wygłupach i tych wszystkich wobec tutaj pana prezydenta Trumpa, nie wiem, czy to ma sens, bo jakby nie było, Amerykanie trochę sypną w pomarańczowe kamizelki i wiecie, co będzie. Tak jak we Francji to się stało, tak? I no, oni mają sposoby swoje, to nie ma gadania. My nie jesteśmy tak bardzo aktywni, ale tak Francuzi, bo Francuzi, oj, Francuzi to są Francuzi. Oni mają legię cudzoziemską. Dla nich jest zaszczytem być w tej legii cudzoziemskiej. Dla nich oficer legii cudzoziemskiej to jest Francuz dopiero. Reszta to się nie liczy. Taka ta żandarmeria francuska, no to macie przecież Louis de Finelli, to wszystko, to jest żandar. Tam w ogóle jest bardzo dziwnie, zresztą 5 rodzajów policji jest od czasów Napoleona, bo Napoleon sobie nie dawał rady, bo przecież by tam wyrżnęliby się tam wszyscy. Zresztą bardzo podobnie jest w Rosji. Rosja mniej więcej na tym samym. Jeżeli patrzymy pod względem kosmogramów, to Rosja i Francja to są jakby odbicia. Ci mieli rewolucję, ci mieli rewolucję, ci wyrżnęli się, ci też się wyrżnęli. Tylko tak jak mówię, mnie najbardziej interesuje zrobić taki dokument. Nie wiem, czy to się uda w ogóle, zobaczymy. No, będę starał się pracować nad tym, tylko dokument tego typu, bo podobała mnie się jedna osoba, ale jak się przyglądam ostatnio jako człowiekowi filmu i sztuki i reżyserii, podejrzewam, że nie zdoła, nie pokryje tej subtelności tutaj Dzierżyńskiego, żeby go nie pokazać, żeby pokazać ten dramatyzm jego, jak mu tą jego dziewczynę, tak, zabili. I ten moment taki, kiedy człowiek idzie w nieznane. To jak ci, co oglądali Tańczącego z wilkami i się kończy ten tańczący się z wilkami, oni odchodzą gdzieś tam. I kończy się film, a oni odchodzą. Ale to wszystko zostaje. Ten cały tutaj, ten posterunek, to wszystko zostaje.
i on odchodzi z tą zaciśniętą pięścią. I tutaj właśnie taki, by trzeba było jakby dalsze to coś pokazać. Jak on idzie tam do tej Rosji, tylko czy są jakieś zapiski, czy cokolwiek jest. Czy on ma tutaj, wiem, że jego siostra mieszkała na Pradze, w Warszawie. Ciekaw jestem, jak rodzina podchodzi do tego, jakie kontakty mieli. To trzeba by zwałkować ten temat i tak bardzo dokładnie i rzetelnie, bo to jest, zaraz wam powiem, o co chodzi. O to chodzi, żeby Rosjanom pokazać, jeżeli faktycznie chodzi, kogo oni kochają i kogo oni lubią, bo nie wierzę w to. Tak zrobiono z Ciołkowskiego. Ciołkowskiego nie ma sieradzanina, który by nie wiedział, gdzie Ciołkowski mieszkał i kto to był Ciołkowski. A macie Wikipedię i on się tam urodził. No to jest takie kłamstwo, że to się w głowie nie mieści. Wszyscy sieradzanie wiedzą, że Ciołkowski był z Sieradzą. A wiecie dlaczego? I zwróćcie uwagę, zacznijcie czytać o Sieradzu, zacznijcie na przykład Jaruzelskiego. Przeczytajcie życiorys Jaruzelskiego, zobaczycie, że tam jest Sieradz. Przeczytajcie życiorys Rakowskiego, zobaczycie, że tam jest Sieradz. Przyjrzyjcie się i wtedy będziecie wiedzieć dlaczego. Po prostu wymazują pewne rzeczy, wciskają niektóre osoby tam i robią faktem, że to jest. No i teraz sobie dopowiedzcie i zobaczcie życiorysy. Zobaczcie życiorysy. Zobaczycie, jakie to jest, tak jak mamy ten Kołobrzeg. Ten Kołobrzeg też jest bardzo ciekawym miastem. Też jest bardzo ciekawy. Jak zobaczycie, kto jest w tym mieście, jak to wygląda, jak to funkcjonowało, to też się zorientujecie, że coś jest nie tak, że to jest wszystko takie farbowane, że to jest takie... Dobrze, potem następnie tutaj, jeżeli się przyglądamy, ale przyjrzyjmy się kosmogramowi i teraz popatrzcie sobie na ten kosmogram. Zobaczcie, jaką rolę odgrywa Saturn. Saturn lada moment się spotka z Saturnem. Jeżeli się spotka z Saturnem i przejdzie też Neptuna, bo on wtedy przejdzie Neptuna, tutaj będzie najgorsza rozprawa, będzie do tego Neptuna. I teraz, jeżeli ten Saturn dojdzie do Saturna, rozliczy z 30 paru lat. A nie rozliczy z 30 paru lat, tylko rozliczy, nie wiem, czy nie z 90, a może więcej. By trzeba było tym Saturnem zobaczyć koniunkcję. Kiedy były a bardzo możliwe, że rozliczy z 1777 roku. Możliwe, że ten punkt będzie najbardziej rozliczeniowy. Dlaczego? Dlatego, że jak bierzecie te lata, to są lata założenia Stanów Zjednoczonych. To jest ta proklamacja. I tam brali Polacy udział. Co prawda my znamy tylko 2 Polaków, to jest nieprawda, cała masa była tam Polaków i myśmy tam brali udział, bo przecież, a skąd się Puławski? Przecież Puławski nie był sam, on cały oddział miał Polaków. To nie było tak, bo Puławski był przeniesiony z oddziałem, tak. On nie był jakimś uciekinierem. To nie jest prawda, to jest cała grupa Polaków i poszli niektórzy na Meksyk, niektórzy, przecież tak jak wtedy ci żołnierze napoleońscy przecież poszli na Argentynę, no i między innymi właśnie mamy tego Radziwiłła i tam w tej Argentynie mamy te tutaj Yerba Mate mamy, nie wiem czy z tego okresu, ale podejrzewam, że tak, że to jest ten okres. I wtedy naprawdę Polacy byli, na San Domingo byli przecież tak, też tu mieli tam tą, co potem są tacy, których smutne to jest, bo naszych przodków wyrżnęli, tych niebieskoockich o ciemnych skórze. Popatrzcie, że my mamy tak silny gen, że nawet potrafimy zmienić oczy. Z ciemnych na błękitne. To jest dopiero gen tego hydraulika francuskiego, no nie? To jest umiejętność niesamowita, że no jak mamy już coś takiego polskiego, to rozbielimy czarne, zrobimy to błękitne, to
co tu ukrywać. Za mundurem panny sznurem, obojętnie gdzie, ale to. Słuchajcie, jak byliśmy pod Monte Cassino, nasi żołnierze, to te Włoszki przecież rwały sobie bluzki. Nie chciały wypuścić za cholerę tych polskich żołnierzy. One naprawdę wariowały. I one rzucały się na tych facetów. Dlatego tak dużo we Włoszech mamy rodaków naszych swoich. Wtedy po Monte Cassino w ogóle, po pierwsze to byli wspaniałe chłopaki, no to beryciki, to wszystko. Co to ukrywać, to wyszło z Rosji ta cała, no powiedzmy, że oni poszli z Andersem tamtędy i oni naprawdę przeszli swoją drogą, ale to byli wspaniali ludzie, to jedna rzecz, ale swoją drogą te Włoszki. Przecież ostatnio moja koleżanka była taką osobą, która pomagała takiej starszej pani pod Londynem i miała 3 fotografie. Okazało się, że to jest 3 naszych polskich lotników. Ona tak, synowie też bardzo no, tą panią hołbili, bo mamusia ich tak nauczyła. Tak, myśmy zostawili naprawdę sporo fajnych rzeczy na świecie. To nie tam, że był ten okres takich, wiecie, dziwnych i robiono z nas złodziei, tam jakiś rzezimieszku, bo tak też był taki okres za czasów, no co tu ukrywać, była nawet taka dywizja tutaj naszego jakiegoś tam oficera, która jeździła do Berlina i okradała tam te jubilerskie sklepy, ale wiem o tym, że w Paryżu też była taka grupa Polaków oczywiście, którzy podjeżdżali samochodem, przypuśćmy do butiku, ten butik znikał i tylko podjechał ten samochód, otwierali tam tłukli tą wystawę i on wracał. Dosłownie, tylko podjeżdżał i jakby skręcał. Podjeżdża pod szybę i to wystarczyło. To było kilka sekund i nic nie było w tym. Wyobrażacie sobie, jakie tempo musiało być, jak wyspecjalizowane chłopaki były? No. I teraz zamawiało się takie coś. To mi opowiadają ze znajomych. I ubezpieczał się ten sklep na jakąś tam sumę od ubezpieczyciela. Przecież na podobnej zasadzie działał pan Rutkowski. Przecież to samo. To też były no, dzielnicowy z Brudna, tak? Jego tatuś dzielnicowy z Brudna, on też tam ma Brudnie. Przecież ja go pamiętam tego ojca. Bo tam mieszkałem przecież. To się pewnie nie wyprze. Także to jest takie, no, jak się nie wie, to się nie wie, ale jak się wie, to się wie. Dobra, jedziemy. Dalej zabawa. Opa. I tutaj ten Saturn i teraz tak. O, zaraz. Mamy nów i co ma do tego? Nic, tylko zobaczcie, że to jest ten czas uruchomienia tego wszystkiego. Właśnie ta pełnia przez tego Urana i tego Plutona tutaj, ponieważ jest to w Skorpionie i w Dładzie. Teraz zwróćcie uwagę, że Dłada jest wodnika. Księżyca, czy Księżyc jest w Dładzie wodnika, więc uruchamia Plutona. Uruchamia. Słońce jest w Dładzie Lwa, czyli uruchamia tego Plutona na ascendencie, czy uruchamia tutaj ascendent. Mars jest, zwróćcie uwagę, gdzie jest Mars? Mars jest w Lwie i Mars jest w Pannie, czyli będzie uruchamiał Pannę. Panna jest tutaj, więc trzeba by zobaczyć, gdzie jest Merkury. Merkury nasz jest w opozycji Polski, ale Merkury tutaj jest właściwie w upadku i dlatego też propaganda nie pójdzie w ten sposób, co by chcieli. I nie będą mogli oszukiwać.
ponieważ ten Merkury już nikt nie da się nabrać na to, co było do tej pory, ponieważ ten Merkury w tej chwili jest lwie i wszyscy znają po prostu, krótko mówiąc, lekko prawdę. I teraz jeżeli przyjrzymy się, to Merkury jest w Strzelcu i w Bliźniętach, czyli w opozycji i w dodatku w tej opozycji, jak przyjrzycie się, tak, no to przechodzi Jowisz. Jowisz przejął jakby rolę tutaj działań. A teraz co robi Jowisz? Jowisz jest planetą świadomości, mało tego filozofii, mało tego podróże i my zaczynamy inaczej myśleć. Po prostu te myśli społeczne bardziej podróżują, po prostu ludzie sobie bardziej przypominają pewne rzeczy. Po dodatku są jeszcze osoby, które potrafią to zanalizować i pokazać to, tak? No i internet, no to zrobiono tutaj, jak pan Trump wygrał, to od razu pokazano, momentalnie, błyskawicznie pokazano, w internecie oczywiście, w tych programach niezależnych pokazano te wszystkie zachowania pana Trzaskowskiego, zachowania pana, po kolei każdego właściwie, kto się wygłupił albo kto co powiedział, to od razu był wyciągnięty. I to jest bardzo przemiła sprawa, bardzo mnie się podoba, to jest naprawdę, i teraz musimy poczekać do nowy, jak będzie ten nów wyglądał i ten odcinek, znaczy od za chwilę, co się zacznie, do nowiu, ponieważ on już będzie, no nie w byku, tylko się będzie odbywał w bliźniętach, tak? Czyli on będzie miał informacyjny, więc zobaczymy, co on wyciągnie z tego kapelusza. Zobaczymy, jak on będzie wyrywał, jakie króliczki, jakie zajączki, jakie kaczuszki, jakich troli, jakie pajace, jakie pałace, jakie aferki i to dopiero teraz, mimo to, że już wychodzi, to nie jest koniec, to jest dopiero początek zabawy, ale najbardziej, co najciekawsze, że wtrąci się w to Jowisz. Jowisz już jest w bliźniętach i on wtedy będzie jako, przypuśćmy, można by tak powiedzieć, jako prawnik, bo prawnikiem jest właściwie waga, ale Wenus, jako Wenus nie jest prawem, tylko jest, wiecie, tym, która wydaje tą sprawiedliwość, nie zawsze jasną, ale w tym momencie Jowisz jest tym senatem, tą mądrością, tym zabiegiem, więc tutaj, ponieważ no może się stać, zobaczymy, jak będzie wyglądać i od tego trzeba będzie rozpocząć, kogo osadzą tutaj w Polsce jako ambasadora i kogo osadzą tam w Stanach jako ambasadora. Zobaczymy, jak to będzie, czy będzie konflikt, czy będzie współpraca. Kto wygra, jaka opcja wygra. Zobaczymy, bo to będzie widać do tego momentu, będzie musiało, przypuśćmy, czy będzie, trudno powiedzieć, czy będzie obsadzenie, czy nie będzie, czy czasami nie będziemy musieli poczekać do nowego roku, ale to jest zupełnie o co inne chodzi. Ale tutaj będzie ta rozgrywka do tego nowiu, naprawdę będzie bardzo interesująca. Zobaczycie, ze wszystkich stron. Już w tej chwili najbardziej są zrozpaczeni ci nasi sąsiedzi, jedni i drudzy. No Niemcy to są w tragicznej sytuacji. Uważam, że tak jak Niemcy w tej chwili, to ja podpisuję się pod tym i jeżeli bym tam jakiś tam zadzwonił ktokolwiek stamtąd, to bym powiedział, odczepcie się od tych Niemców, Bawaria niech sobie wystawi swoją chorągiew, z powrotem wrzuci w ten pałacyk Disneya prezydenta i do widzenia. I tam zróbcie swój kraj, odczepcie się od tego, macie pieniądze, macie wszystko i nie, z tą niemiecką bandą w ogóle nawet nie dotykać się do nich. Po prostu uciekać od tego. Od tej Szwabii, nie Szwabii, od tego wszystkiego, od tej Hesji, nie Hesji, tam
Brandenburgii wstrętne i tego wszystkiego, zostawcie to, niech oni sobie tam trzepią swoje te mundurki i niech się wygłupiają, a nie zostawić to. I zobaczymy. To się będzie rozgrywać w ciągu tych 5-6 lat, może się to rozegrać. Miejmy nadzieję, że to będzie szybciej, że to będzie natychmiast. Niemcy są bardzo zawiedzieni. A dlaczego? No, propaganda ich zwiodła. To co tu ukrywać. U nas też. U nas też. Przecież słuchajcie, ja nie rozumiem. Od początku tłumaczyłem im, że na każdym wykładzie, jak mnie się ktoś pytał, nigdy nie zmieniłem zdania. Oczywiście, że nie bębniłem, bo przecież to by mi wpadli, co pan gada. No, ale przecież przemycałem, a to w kapeluszu, albo to, a to tamto, zawsze przemycałem i zawsze mówiłem. Jak był moment, kiedy on przegrywa, powiedziałem, ja go nie zdejmuję ze stanowiska, zostaje dla mnie prezydentem i następny na pewno wygra. O. Tutaj nie ma gadania. Każdy wiedział, kto dobrze myśli, logicznie, bez żadnej astrologii. To astrologia mogła nie być. Amerykanie to nie jest to samo, przypuśćmy w założeniu bydełko, co Rosjanie. Bo Rosjanie to pójdą w ciemno, to oni są niewykształceni, zupełne, kompletne, jak to się można by było powiedzieć, buraki te niemieckie. Ale jeżeli chodzi o Amerykanie, to jest naród, który myśli troszeczkę, wbrew pozorom, ale jednak oni myślą. Dlaczego? Bo oni czują pieniądz, oni czują dolar. Jeżeli dolar im coś nie kupią tego za dolara, a tutaj Rosjanie co chwilę mają zmianę pieniądza, także oni nie potrafią, bo gdyby oni mieli te złote ruble, to oni by wtedy szanowali. Oni by wtedy nie pozwolili sobie na to. Ale jak stracili ten złoty rubel, tylko tam się zaczęły te chocki, klocki, no zobaczcie, jak my dostaliśmy znaczy sprowadzono przez przypadek i zakupiono te ileś złota, to zobaczcie, jak Polska poszła. Jak mamy wiemy, że tam w tym Poznaniu są te pieniądze, te w złocie. Mamy ten zasób. Co prawda bardzo się boimy o to, wszyscy się boją, że jak Unia to zabierze nam to wszystko, bo będą to unijne, ale nie, to jest nasze. I zobaczcie, że to jest właśnie to, co daje nam jakąś taką formę zabezpieczenia psychicznego i narodowego. Jednak to czujemy. No i jesteśmy my lwami. No co to ukrywać, co to nie ja. A co to nam Niemiec będzie podskakiwał? No i nareszcie możemy to zrobić. Ale nie zrobimy z tą ekipą. No wybaczcie. Nie wierzę w to. Ta ekipa powinna delikatnie się spakować. Delikatnie się spakować i wyjść z twarzą, bo im szybciej wyjdą z twarzą, tym będą ważniejsi, bo mogą być z tyłu, mogą pomagać, bo gdyby byli suflerami, ale pod jednym względem uczciwymi, to by się przydało. Ale my nie wiem, czy my potrafimy. W 1939 nie potrafiliśmy za beka i teraz też nie wiem, czy będziemy mogli, czy w ogóle, czy zrobiliśmy Poznań, przegraliśmy, nie podmogliśmy Węgrom, weszliśmy z Jaruzelskim do Czech, Czesi nie mogą nam tego wybaczyć. W tej chwili Węgrzy naprawdę mają cierpliwość, naprawdę mają wielką cierpliwość, że czekają na nas. Bo skąd oni wezmą braci? Skąd? Czechów, Słowaków, Rumunów? Czy Rumuni zakochani są we Francji? To jest ten sam naród. Czyli oni są zakochani w wodniku. Bułgarzy nic nie mają do tego. Bułgarzy mają gdzieś tam. Bułgarzy bliżej do Turcji jak do nas. Taka prawda. Nie czarujmy się. Jeszcze Mołdawia troszeczkę jest za Polską, przygląda się, bo oni są bliżej Węgier. Ale przecież już tam maczają, tak? Rumunii. A Rumunii czy Bułgarzy maczają? Nie pamiętam, kto tam macza, ale tam strasznie Mołdawii mieszały im w głowach, żeby jeden naród powstał. Chyba Rumunii. No, to jest bardzo, bardzo śliskie, także naprawdę mamy kiepsko. I to Trójmorze, jeżeli powstanie, jeżeli ktokolwiek to zrobi, no to zrobi. No. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Mamy przykład bardzo dobry. Możemy obserwować, możemy przyglądać się, zobaczyć, jak astrologia działa. Możemy przyglądać się, jak zresztą tutaj jest ten zegar cały czas jest na początku. Możecie też ten zegar sobie, lada moment z Bogdanem będę rozmawiał, żeby Bogdan tam jakoś tak zrobił, żeby tutaj przez moją stronę jeszcze jej, nie to, że nie ma, ona jest nieaktywna, ten Borowiecki.net, ale zrobimy nową offsetkę. W offsetce troszeczkę inaczej będzie, inne zalety będą offsetki, bo offsetka będzie gromadzić, ale tylko tę telewizję i będzie to telewizja i zobaczymy, ale będą raczej, no co tu ukrywać, dwie osoby, tak? Nigdy w offsetce rzadko kiedy będę sam. Tam zawsze będą dwie osoby dyskutować na jakiś temat, bo jednak to nie jest dobre, kiedy jest jedna osoba i tak ja, i taka autorytatywna. To nie jest zbyt ładne, ani ładne, ani składne. I chciałbym też uruchomić to, żebyście mogli dzwonić. No i trzeba będzie to jakoś zrobić, ale na razie, no myślałem, że to się uda, że to się da zrobić, ale jednak ciągle są jakieś opory sprzętowe, bo na żywo, gdyby to była jakaś telewizja, władować tutaj jakieś ogromne dofinansowanie, to oczywiście, żeby mogło to być, ale no nie będę starał się ponieważ byłem przy takim programie i właśnie przegrałem taki program, powstało w Łodzi tak zwane Patio, telewizja Patio. Nawet brałem udział w tym Patio jako astrolog, oczywiście nie inaczej. I też tam działałem, poznałem tych wszystkich ludzi, ale oni wygrali, oni wzięli te pieniążki. To nie weszło. Także wtedy Rodin, telewizja ta internetowa też wtedy powstała. To był ten sam czas. Rodin w Warszawie ponaciągał tych swoich sponsorów, bo nagadał głupot ludziom i tam rzucili ogromne pieniądze, przeogromne, bo on to puścił na satelitę. Nawet byłem w tej telewizji, bardzo złe wrażenie odniosłem. No i jedyna telewizja, która jeszcze istnieje, nie wiem czy ona istnieje, to ta, gdzie Dorotka była, ta moja szefowa z Kazimierskiej, z Wróżki, to była EZO-TV chyba. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, czy nie istnieje. Ona chyba z 14 właścicieli do tej pory przeszło, chyba 14. Bo co poszedłem do tej telewizji, to ciągle ktoś inny. Nawet była tam taka moja znajoma, u której byłem w programie w Łodzi, a ona potem przeszła do Warszawy, do EZO, no i tam do Superstacji, przeszła potem z Superstacji do EZO. Mało poważnie. I była szefową. No i udałem, że nie poznała mnie. Nie wiem, czy nie poznała, czy nie. Dziwię się, ale możliwe, że nie poznała. Dlaczego? No, minęło sporo lat wtedy od tej Unii, będąc w programie, a byłem tylko raz u niej w programie, po raz pierwszy tutaj w tej łódzkiej telewizji TOI, po raz pierwszy na tak nazwanej czerwonej kanapce, chyba to kanapa taka czerwona była i tam żeśmy rozmawiali na pewnych sytuacjach astrologicznych. No i a potem się znalazłem tam u niej i ona zadała głupie pytanie, czy pan widzi, jaki ja jestem znak. Ja wiedziałem, że jest ryba, no ale ja nie lubię, ja sobie zawsze przypominam ten program z panią Godecką wiecie u kogo? U pana Sejrowskiego. I to wyszło bardzo śmiesznie. Nie lubię być spostrzegany jako jasnowic albo coś takiego, bo
Ja muszę mieć konkretną datę, konkretne miejsce i dopiero wtedy konkretnie mogę odpowiedzieć na ten temat. Jak nie mam tych wszystkich rzeczy, oczywiście, że mogę, bo mogę progresję zrobić, to, tamto, ale to są inne, ale muszę mieć to zapytanie, tak? Wtedy jakiś powód działania tego, że mógł to zrobić ten kosmonaut. A jak tego się nie ma, no to po co to robić? Tylko, żeby pokazać się, jakim się jest dobrym tam jasnowidzem. Ja raz w życiu tylko spotkałem osobę, która faktycznie po wyglądzie rozpoznawała znaki, bo byłem bardzo zaskoczony. Pracowała takiego mojego znajomego tutaj niedaleko. I z ciekawości po prostu weszła jakaś taka młoda dziewczyna do tego sklepiku, specyficznego bardzo sklepiku i tak ona powiedziała, że wiesz, ta pani to jest chyba taki znak. I się zapytałem, a przepraszam bardzo, a pani jaki znak jest zodiaku? A ona powiedziała, tam jakiś, nie wiem, strzelec czy coś takiego. No i faktycznie zgadzało się. Potem następna osoba weszła i ja mówię tam dalej, jak pan mówi, ja wejdę i powiem jaki znak. No i faktycznie, że zgadywała. No, na 10 osób tylko nie zgadła na 2 osoby. No to jest dużo, to jest bardzo dużo. A po czym rozpoznawała? Albo miała tak szaloną intuicję, co jest bardzo możliwe, że mogła mieć taką intuicję, bo analizę z twarzy jest ciężko. Naprawdę z twarzy rozpoznać. Oczywiście, że są elementy na twarzy, że można, ale nie w każdym znaku, nie zawsze. Czasami, po pierwsze, trzeba mieć bardzo szybką analizę, przejrzeć sobie te 12 znaków, a jeszcze jest mnóstwo kombinacji. Przecięta warga, zupełnie inaczej, nosek krzywy, to też inny znak, oczy osadzone, też inny znak, kolor włosów, wysokość czoła, guzy tutaj potyliczne, szczęka, podbródek, no mnóstwo jest tego, naprawdę jest tego mnóstwo, co jest wszystko w astrologii i tego się uczy, ale tak, żeby spojrzeć, bo tak to trzeba by było zobaczyć z profilu, czy ta broda jest wystająca, czy nie jest wystająca. I oczywiście do tego wszystkiego, no powiedzmy, że uczymy. Komu by to się przydało? Chirurgowi? To co, będzie zmieniał znak na twarzy? No może. Chirurgia ta plastyczna, czy tam jak to się nazywa? Potem, tak jak tam gdzieś w tych krajach latynoskich poznaje się dziewczynę przepiękną, a potem się dziecko urodzi z tego, że znowuż trzeba przemielić przez maszynkę, bo jest potworne. No, autentycznie widziałem zdjęcia przed operacją i widziałem po operacjach tych latynoskich. No to jest zupełnie nie ta sama dziewczyna. Ale mężczyźni też ponoć już podchodzą do tego też, że zmieniają sobie rysy twarzy, a zresztą co tu ukrywać, widziałem na własne oczy, dokładnie w Częstochowie, masaż twarzy, który zmienił całą twarz. Zmienił twarz przez masaż, który trwał, masaż trwał chyba 1,5 godziny twarzy. I ta osoba, to są mało, że spuchła, ale ja ją widziałem za 3 dni też. I miała zmienione zupełnie. Jakbyśmy zrobili zdjęcie, to była ta osoba, bo wiesz, że robisz tej osoby. Ale jakbyś pokazał tak 2 zdjęcia, na przykład takiej osoby smutnej, a tutaj takiej wesołej, to byś powiedział zupełnie, to nie jest ta sama osoba, a jednak było. Także masażem twarzy też można zmienić twarz i w ten sposób astrologia nie działa. Można by było tak powiedzieć. Słuchajcie, ja już będę uciekał, nie będę czekał do tych. Nie, już jest, tak? No jest. Dobrze? Czy pomyłka? Nie, jeszcze mamy 8 minut. Nie będę czekał. Zostawiam Was, od tej chwili zostawiam Was z tą radością, że zmienił się
że już jest ta pełnia. Jutro nie wiem, czy pokaże się, zrobię film w zamian, będzie filmik na temat tej pełni, takiej dopełniającej, co dzisiaj nie powiedziałem, to jutro dopowiem. O której go puszczę, na pewno go puszczę około 20, bo zrobię go sobie w dzień. Nie wiem, czy zdążę, no bo jeszcze mam dużo obowiązków, bo jutro jest taki dzień dosyć ważny dla mnie, także, a jutro idę do tego teatru, także spotykamy się na żywo na pewno dopiero w niedzielę. No i to wszystko tak będzie działać, jak działa, a my jesteśmy na parę minut dosłownie przed tym zjawiskiem, jakie jest koniunkcja, dokładnie 56 już jest, tylko znaczy brak 4 stopni do tego, żeby było 24 stopnie, a 50, 30-56 sekund, tak, jest, czy tam minut i zaraz lada moment rozpocznie się. Także słuchajcie, popatrzcie sobie, jaka to jest brednia, jak się podaje ten dzień, a nie następny. Gdyby był ten astrologiczny taki kalendarz, to oczywiście, żebyśmy wiedzieli, że to jest następny dzień. A dzisiaj kto robił te rzeczy, czy mu wyjdą? No nie za bardzo te wszystkie rzeczy mu wyjdą, jeżeli on dzisiaj robi. Jeżeli cokolwiek dzisiaj zrobił, bo dzisiaj spełnia, no to nie. Faktem, że pod względem psychicznym jest to bardzo ważny moment dla wszystkich, powiedzmy, Polaków. To jest fakt, że w tej chwili odbywa się magia dla Polski i magia dla Polaków. To jest faktycznie dla nas osobiście, jako tutaj zamieszkujących, dlatego że jest kwadratura Urana do ascendentu i właśnie tego księżyca z tym słońcem, to wszystko się odgrywa. No i biorą udział te inne planety, które wam pokazywałem, ale to wszystkie biorą planety. Wszystkie biorą planety, ale tutaj się rozpoczyna magia w świecie. Ciekaw jestem, co jest w tych umysłach tych osób, które są władne, na ile będą podobne kopiami pana Trumpa. To najbardziej pana prezydenta Trumpa, albo nie wiem, albo wymyślą jeszcze lepszy jakiś numer, z którego będziemy pękać ze śmiechu. Na ile oni będą tacy sami. Szkoda, że nie są tacy sami jak Chrystus, jak nie będą brać za przykład Matki Boskiej i nie poddadzą się tutaj, bo to, co zrobił kardynał Wyszyński, to było naprawdę wielkie, a to są takie, nie wiem, nawet nie chcę mówić o pajace, bo to jest mało powiedziane. To jest po prostu zwykły, nie wiem, no, wstyd numer 1, bo wcześniej się popisywali, a w tej chwili się wygłupiają. Nie wiem, no, po prostu dzieci nada poziom nieogarnięcia tej kuwety. Naprawdę nie ogarnia tej kuwety. To jest po prostu przekraczające jakąkolwiek wyobraźnię. Także jesteśmy w bardzo interesującym punkcie. My jako Polacy, my jako tutaj ludzie, bo to każdego z nas dotyka. Naprawdę, ze względu na to, że jak mieszkamy na tej ziemi, jesteśmy do niej przywiązani, mówimy tym samym językiem i się dzieje. Także to nie tak, że mnie to nie obchodzi. Właśnie, że obchodzi, bo możesz wiele zrobić. Jak? No to mówiłem w filmie poprzednim, a i jutrzejszym może też wspomnę. Zobaczymy, albo jeżeli zdążę, no chyba, że zdążę jakoś tak z tego teatru wrócić i rozpoczną o 11, czy może, nie wiem, czy później będę chciał, bo może przyjdę z tego z teatru, bo to jest sztuka trudna, bardzo trudna. Wszystko wam powiem pojutrze. Trzymajcie się, zostawiam was z całym ekwipunkiem uderzenia, czy już jest 25 jest, tak? A 28, czyli jeszcze parę sekund. A 58, czyli jeszcze 2 sekundy. Nie, już jest. Słuchajcie, nie. 58 jest. Zegar jeszcze trzepnął. Także zostawiam was i no cóż, z Bogiem.
Niech się nam dzieje, no, żeby nas nie opuścił rozum. I niektórym niech da rozum, bo naprawdę dzieją się cuda w kosmosie, a tylko te cuda, mamy szansę ogromną, sobie nawet nie zdajecie sprawy, bo rozumiem, że nie, ale pokazałem wam to. Jeżeli jest kwadratura, bo ktoś powie, ale proszę pana, kwadratura jest nieszczęściem. Nie, jest siłą stwórczą. Na kwadraturze coś można zrobić, na trygonie się nic nie robi. Kwadratura jest rzeczą, która jest najpiękniejsza. Jest do ascendentu, jest do tego, jest opozycja Marsa z Plutonem. Naprawdę to są ogromne energie, naprawdę wielkie energie. I to są cuda, z których możemy zrobić ten naród wybrany, którym jesteśmy. Nie wierzmy, że to nie jesteśmy. Jesteśmy narodem wybranym. Mamy takich świętych, jakich mało. Mamy na każdą okoliczność. Mamy świętego Ojca, księdza Popiełuszkę i co tu mówić, Ojca Kolbę. I nie tylko. Słuchajcie, trzymajcie się. A to jeżeli chodzi o to, to patrzcie. Zostawiam was przy budowaniu się najpiękniejszej historii, jaka może być w świecie. Czyli pełnia, która jest czarem. Wszystkie wróżki dzisiaj chyba tańczą. Nie wiem co. Dookoła ogniska? Najmądrzej by było. Z Bogiem. Dobranoc. No nie wiem, czy do jutra, czy do pojutrze. Nie wiem. Trzymajcie się.